pani Sławiowska błagała, żebym ja został u niej, no bo myśmy byli bardzo przydatni w gospodarstwie, prawda? Były same 3 kobiety. Więc ja jeszcze zostałem pewien czas, do czerwca, aż otrzymałem list od kolegi, nie z mojej szkoły, ale stosunkowo nawet niedawno go poznałem, Janek Dąbrowski, i on do mnie napisał list, że jest we wsi Kąty pod Chełmem, koło Chełma Lubelskiego, tam w pobliżu nad Bugiem gdzieś, nad rzeką Łucherką, dopływy lewobrzeżny dopływ Bugu. I tam mówi, jest 5 kolegów, właściwie nie mówi, a pisze w liście mi, że jest 5 kolegów i mówi, nie masz co robić, to przyjedź do nas, tutaj dostaniesz pracę, tutaj załatwimy, bo z tym kierownikiem tam oni już dobrze żyli, mówi, tu dostaniesz pracę. Tak. I ja rzeczywiście pożegnałem się z panią Słoniowską i pojechałem tam. Pojechałem tam i rzeczywiście poszedłem do kierownika, on mnie od razu zatrudnił, no ale jako robotnika. Najpierw tam coś z łopatą robiłem, później z siekierą jako taki cieśla. Ta siekiera ciężka, z rękami spuchła, nie mogłem dać rady po 3 dniach, więc poszedłem do tego kierownika, prosiłem, żeby jakąś inną pracę mi dał. No to zrobił mnie starszym robotnikiem takim. Znaczy polegała moja praca na tym, że obliczałem ilość przewiezionej, splantowanej ziemi. Robotnikami zwykłymi przy tej całej robocie byli Żydzi, sprowadzani z obozu, który gdzieś tam w pobliżu był obóz, gdzie Niemcy trzymali Żydów. Nie był to obóz koncentracyjny, tylko taki obóz, w którym Żydów przenieśli z ich domów do obozu. I oni tam w tym obozie mieszkali i do pracy ich doprowadzali codziennie. A my właśnie, ci chłopcy z Łodzi, bo ci koledzy Janka Dąbrowskiego, to jeszcze okazało się, że jeszcze jest 2 kolegów, których znałem też. Taki był Przybora, który u nas przez pewien czas się uczył w naszej szkole. I jeszcze był taki Piaskowski, który też przez pewien czas u nas w szkole się uczył, więc ich znałem. I jeszcze ktoś, kogo nie znałem. Więc myśmy wszyscy pełnili takie funkcje niby to starszych robotników. To ja na przykład obliczałem ilość splantowanej ziemi danego dnia i ile tam taczek wywieziono tej ziemi, coś takiego. No tam chodziłem z zeszytem i tam liczyłem, obmierzałem ten teren tam, ile tam. Bo to była regulacja rzeki Łucherki. Łucherka to była rzeka bardzo kręta, bo to były niziny tam już i ona bardzo kręciła i ją wyprostowywano po prostu, wyprostowywano ją. Tak, pozostawały takie kawałki z tej rzeki i to faszyną się obkładało brzegi, wyplatało, żeby to umocnić. No to taka była praca. Ciekawostkę taką mogę powiedzieć. Kiedyś ci Żydzi tam mieli troszeczkę swobody więcej niż to później było, bo to był przecież pierwszy rok. Więc ja tam na przykład porozmawiałem sobie z jednym z Żydów. Bardzo charakterystyczna rozmowa, bo ja myślałem, że z tym Żydem to ja mogę swobodnie porozmawiać jako Polak i tam popsioczyć na tych Niemców, prawda? I mówię mu, tak mu współczułem, że ich tutaj tak do tej pracy pędzą i tak dalej.
że ich wysiedlili z mieszkań, to i mówię, nie wiadomo co to będzie dalej. A ten Żyd mówi, proszę pana, mówi, Niemcy nas nie skrzywdzą. Niemcy planują, żeby nam wywieźć nas do Palestyny i urządzić tam państwo żydowskie. Tak mi ten Żyd powiedział. I oni byli przekonani, Niemcy ich prawdopodobnie tak informowali. I on nie chciał ze mną rozmawiać z pozycji prześladowanego, dwóch prześladowanych, prawda, osób, tylko powiedział, że to nieprawda. Nas, Niemcy, to jest taki przejściowy okres, ale oni chcą nas wywieźć do Palestyny i tam państwo nam żydowskie urządzić. No, szybko się okazało zupełnie co innego. Tam jeszcze jedną ciekawostkę chciałbym powiedzieć, bo to też charakterystyczne i z punktu widzenia historii. My z tymi 5 kolegami zajęliśmy pustą chatę w tej wsi o nazwie Kurnęc, Kąty. Pusta chata, wieś i kilka chat było pustych. Jedną taką, dlaczego były puste? Bo we wsi była mieszana ludność. Były gospodarstwa polskie i były gospodarstwa Rusinów. Nawet trudno powiedzieć, czy to byli Białorusini, czy Ukraińcy, raczej Białorusini to byli. I jak we wrześniu w 1939 roku, jak Niemcy posuwali się naprzód i wypierali polskie wojska za Wisłę i dalej, to Niemcy doszli prawie do Bugu, prawda? A nawet dalej tam. Ale jak 17 września od wschodu uderzyły wojska Armii Czerwonej sowieckie, to się zetknęły z frontem niemieckim na terenach za Wisłą daleko. I właśnie wtedy, kiedy się te sowieckie wojska wycofywały za Bóg z tych terenów, to namawiali rolników Białorusinów, żeby się wycofywali z tego tutaj pańskiego kraju i żeby wracali tam do raju sowieckiego, żeby się przeprowadzali. No i propaganda sowiecka była na tyle przekonująca, że tutaj to jest ta pańska, Polska pańska była, prawda, gdzie gnębiono tych chłopów i tak dalej. No to oni uwierzyli i oni z wojskami rosyjskimi wycofywali się za Bóg. No i dlatego było sporo tych pustych chat, którą my jedną z nich zajmowaliśmy. I właśnie chciałem bardzo charakterystyczną rzecz podać, bo to jest też taka polityczno-historyczna ważna sprawa. Więc my pracowaliśmy przy regulacji Uherki do końca września. Do końca września, bo prace kończyły się z końcem września. I co zauważyliśmy przed końcem września, zanim się wyprowadziliśmy, zaczęli ci Białorusini, którzy z wojskami sowieckimi wyprowadzili się do raju sowieckiego, okazało się, że oni wracają do pańskiej Polski. I to jak wracają? Przecież oni wyszli do Rosji, zabierając swoje konie, krowy, a nawet świnie, załadowywali wozy, prawda,
i razem z tym swoim majątkiem wyjeżdżali za Bóg do sowieckiego raju. Teraz wracali bez krów, bez koni, bez świń, a nawet często bez gaci, dosłownie, bo wpław w nocy przez Bóg przepływali, żeby wrócić do pańskiej Polski. Bo jak tam się przeprawili początkowo z wojskiem za Bóg, to się okazało, że krowy im odebrali, konie im odebrali, narzędzia, które do uprawy roli im odebrali i wpakowali ich do sowchozów, prawda? I za jakąś tam za wyżywienie i tak dalej musieli pracować jak normalni robotnicy, już nie gospodarze. Tutaj w Polsce to oni byli gospodarzami, mieli własne pola, własne domy i myśleli, że tam rzeczywiście jest taki raj, no, że warto to wszystko rzucić i pójść tam do raju. No tymczasem w raju ich od razu ograbiono i przerobiono na zwykłych robotników, którym wyznaczano normy i jak nie wyrobił normy, to miał zmniejszone wyżywienie i zmniejszone w ogóle tam jakieś wynagrodzenie. Nie było w gotówce, tylko przeważnie w naturze, prawda? No i te normy było bardzo łatwo manipulować, bo jeżeli normę zwiększono i wyznaczono taką normę dniówkową, że nie można było jej wypracować, no to automatycznie zmniejszane były te świadczenia na jego rzecz w naturze, prawda? W ten sposób, no dlatego oni szybko stamtąd zaczęli uciekać. No. No tak, więc ze wsi Kąty nawet do matki pisałem, że życie postawiło mnie do kąta. Bo to jest też taka polityczno-historyczna ważna sprawa. Czy już mogę powiedzieć? Tak, oczywiście. No pan się wytnie tam, co nie trzeba.